Zanim zaczniemy, zapraszam Was do wsparcia naszego podcastu. Zostań patronem w serwisie Patronite, klikając przycisk Wesprzyj na YouTube, na Buy Coffee stawiając kawę lub bezpośrednią wpłatą na konto. Subskrybuj nas, daj łapkę w górę, zostaw komentarz i udostępniaj. Rod, witam Cię serdecznie. Gościem w naszym podcaście jest dzisiaj Amerykanin, publicysta, autor książek, również dziennikarz, który zamieszczał swoje teksty w takich pismach jak Wall Street Journal, National Review, American Conservative. Rod Dreher, prywatnie dobry znajomy, a można powiedzieć przyjaciel wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Vance'a. Dzisiaj spotykamy się, ponieważ Rod przyjechał do Polski, aby promować swoją nową książkę. Książka Życie w zadziwieniu, czyli jak odkryć tajemnicę i sens w epoce zeświadczenia. Link do zakupu tej książki znajdziecie Państwo w opisie tego materiału. Rod, welcome! Dziękuję. Wspaniale jest być w Polsce. Jeszcze taka uwaga techniczna. Dzisiejsza nasza rozmowa tłumaczona będzie za pomocą lektora. Rod, te procesy, które obserwowałeś w Stanach Zjednoczonych, opisałeś w swojej pierwszej książce Opcja Benedykta. Ta książka dla nas stała się bardzo ważną lekturą, była bardzo ważna. W kolejnej książce Żyć bez kłamstwa, czy Życie bez kłamstwa, bardziej poświęciłeś swoją uwagę temu, co działo się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie pod panowaniem komunistów. I teraz w tej trzeciej książce, Życie w zadziwieniu, opisujesz coś, co dla nas również powinno stać się bardzo ważnym memento, bardzo ważnym ostrzeżeniem. Yeah, probably. Jest to bardzo możliwe. Wiesz, kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Polski, było to chyba w 2019 roku, aby przeprowadzić badania do mojej książki Życie bez kłamstwa, od wszystkich młodych katolików słyszałem, że wśród ich pokolenia Kościół i wiara bardzo tracą na znaczeniu. Bardzo przykro mi się tego słuchało jako Amerykaninowi, ponieważ my zawsze postrzegaliśmy Polskę jako ojczyznę Jana Pawła II i ostoję wiary. Ale tamci młodzi katolicy mówili, nie, przykro mi, już tak nie jest. Słuchałem tego z bólem serca. No ale w takich czasach żyjemy. Rod, przejdźmy jednak do tej najnowszej książki. Czy rzeczywiście jest tak, że te cuda i nadprzyrodzone zjawiska, które opisujesz w książce, dzieją się wokół nas i bywają przez nas niedostrzeżone, ponieważ straciliśmy zdolność już zauważenia rzeczywistości, która jest wokół nas? Yes, I'm sorry to say it is true. Tak, przykro mi to mówić, ale to prawda. To długa historia. Ale wydaje mi się, że zaczęła się ona wraz z początkiem epoki nowożytnej, kiedy przestaliśmy wierzyć, że w jakiś sposób całe stworzenie było święte. Stało się ono czymś, z czym mogliśmy zrobić, co tylko nam się podobało i powoli, wraz z upływem czasu, wraz z rewolucją naukową, oświeceniem, z wiekiem XIX i pojawieniem się komunizmu, ludzie, nawet wielu chrześcijan, straciło zdolność dostrzegania tajemnicy i Bożej łaski w świecie materialnym. I tak dla wielu ludzi religia przerodziła się w moralistykę i jedynie nawykiem chodzenia na msze. Nie czują bezpośredniej łączności z Duchem Świętym. Więc kiedy w książce piszę o powrocie do zachwytu, nie chodzi mi o to, by ze świata uczynić Disneyland. Nie. Chodzi mi tylko o zdolność wyczuwania obecności Boga wszędzie wokół nas. W Kościele prawosławnym modlimy się do Boga, który wszędzie jest obecny i wypełnia wszystkie rzeczy. Taka jest rzeczywistość. Tylko że my straciliśmy umiejętność jej dostrzegania, ale możemy ją odzyskać. Odczarować świat oznacza to po prostu dostrzec to, co już w nim istnieje. It simply means to see what is already there. Ale książkę paradoksalnie zaczynasz od rzeczy zupełnie niewiarygodnej, która z obecnością Boga w świecie
pozornie nie ma nic wspólnego. Opisujesz spotkanie z UFO. Czy wierzysz, że UFO istnieje? Oh, yeah, but I believe they're demons. Tak, ale wierzę, że to są demony. Rozpocząłem od tej historii, aby w pewnym sensie posłać czytelnikowi podkręconą piłkę, żeby zdał sobie sprawę, że to nie jest tylko zwykła książka o cudach. Nie wierzyłem w UFO, aż pewnego dnia mój przyjaciel, który jest dziennikarzem w Watykanie, powiedział mi: Rod, wiem, że w to nie wierzysz, ale w tej kwestii dzieje się coś duchowego, coś ważnego. Odpowiedziałem: no dobrze, co powinienem przeczytać? Okazało się, że dzieje się tam wiele rzeczy i naprawdę wierzę, że u podstaw tego wszystkiego było coś demonicznego. Pisałem o tym na Twitterze i skontaktował się ze mną pewien prawnik z Chicago. Młody katolik, bardzo konserwatywny. Powiedział: posłuchaj, potrzebuję rady, a boję się porozmawiać o tym z moim księdzem. Powiedział: kiedy byłem nastolatkiem i dorastałem na wsi, widziałem UFO unoszące się nad polem. Patrywałem się w nie. Nie wiedziałem, co to jest, ale nie miałem odwagi nikomu o tym powiedzieć, ponieważ bałem się, że wezmą mnie za wariata. Minęło parę lat, kiedy pewnego dnia, już jako student prawa w Chicago, siedział przy swoim biurku i uczył się. Nagle na ścianie pojawiły się i otworzyły jakieś drzwi, coś w rodzaju portalu. Wyszły przez nie dwie świetliste istoty, zbudowane z energii. Wyglądały jak ludzie, ale składały się z energii i zaczęły się porozumiewać z nim w sposób telepatyczny. Nie dotyczyło to niczego ważnego, ale nawiązały kontakt. Ten biedny człowiek, na imię miał Nino, sądził, że traci rozum. Udał się do szpitala i zażądał, aby wykonano mu badania mózgu i krwi. Badania nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Te sytuacje zaczęły się powtarzać. Kiedy Nino wziął ślub, jego żona także zobaczyła te istoty. Zapytałem go: Nino, czy ty się w ogóle modliłeś? Jesteś katolikiem. Czy kiedykolwiek pomodliłeś się, kiedy pojawiały się te istoty? Tak. I co się wydarzyło, Nino? One odeszły. Powiedziałem: Nino, czy nigdy nie przyszło ci do głowy, że to mogły być demony? Odpowiedział: o, nigdy nie przyszło mi to na myśl. Powiedziałem mu: posłuchaj, nie idź z tym do swojego księdza. Pójdź do egzorcystów posługujących w twojej archidiecezji. Ponieważ amerykańscy egzorcyści mieli już do czynienia z przypadkami ludzi, którzy widzieli tak zwane UFO, a potem mieli problemy związane z demonami. Więc tak zrobił. Udał się do egzorcysty posługującego w archidiecezji chicagowskiej. Egzorcysta powiedział: tak, widzieliśmy już takie przypadki. Pomodlił się nad nim i jego problemy się skończyły. Rok później spotkałem się z Nino osobiście. Powiedział mi: Bogu niech będą dzięki. Te istoty sądziły, że odciągną mnie od Jezusa Chrystusa. Tymczasem jestem bliżej Chrystusa niż kiedykolwiek wcześniej. Tak więc całe to zjawisko nazywane UFO jest czymś bardzo realnym. Nie mówię, że jest ono w 100% demoniczne, ale podobnie jak moi przyjaciele, egzorcyści, uważam, że przynajmniej w większości jest to dzieło sił demonicznych. Ale wspominasz również, że te wydarzenia znajdują się w opisach NASA, że NASA też już odpuściło tą barierę dyskrecji i ujawniło pewne rzeczy. Tak. W trakcie badań prowadzonych na potrzeby tej książki odkryłem, że na wyższych szczeblach służb bezpieczeństwa rządu Stanów Zjednoczonych, w środowisku naukowym, w służbach wywiadowczych i wojskowych, ludzie wierzą, że to zjawisko istnieje naprawdę. Ale nie twierdzą, że to są istoty pochodzące z innych planet. Uważają, że to inteligentne istoty pochodzące z innego wymiaru. Jako chrześcijanie mamy na to odpowiednią nazwę – demony. I choć brzmi to jak szaleństwo, dowiadujemy się coraz więcej z Waszyngtonu. Rząd zaczyna ujawniać coraz więcej informacji. W tej książce poruszającą historią jest historia pewnego brytyjskiego chłopaka z klasy robotniczej, którego spotkałeś w Palestynie, w Ziemi Świętej.
O, cóż za piękna historia. What a beautiful Ten story. mężczyzna nazywa się Ian Norton. Ian był narkomanem, uzależnionym od heroiny. Ian was a Mieszkał w junkie, Londynie. heroin addict. Poznałem go w Jerozolimie, w sklepie znajdującym się w starej części miasta. Jest teraz mniej więcej w moim wieku, ma 50 parę lat. Zapytałem go, jak to się stało, że mieszkasz w Jerozolimie? Odpowiedział, byłem narkomanem i przyjechałem do Tel Awiwu w poszukiwaniu narkotyków. I znalazłem tu fantastyczny towar, ale wiedziałem, że jeśli nie przestanę brać narkotyków, to umrę. A więc pewnego dnia postanowiłem, że pójdę nad rzekę Jordan. Zamierzałem siedzieć tak długo, aż umrę wskutek odstawienia, albo stanę się wolny od uzależnienia. Kiedy szedł nad rzekę, ktoś wręczył mu Nowy Testament i siedząc nad brzegiem Jordanu zaczął czytać jedną z Ewangelii. Kiedy doszedł do momentu, kiedy Jezus przyjmuje chrzest w Jordanie, spojrzał na drugi brzeg rzeki i zobaczył formującą się tam chmurę. Kiedy ona zaczęła się przemieszczać w jego kierunku, stawała się coraz gęstsza i gęststsza. W końcu zaczęła go otaczać. Powiedział mi, Rod, będąc wewnątrz tej chmury, poczułem miłość tak czystą, że przechodziło to wszelkie wyobrażenia. Nie byłem nawet w stanie wyobrazić sobie, że mogę być tak kochany, że mam tak wielką wartość. Powiedział, straciłem poczucie czasu. I kiedy chmura w końcu odeszła, okazało się, że minęło 4 dni, a ja byłem wolny od uzależnienia. Chciało mi się jeść i pić. Wróciłem do Jerozolimy i zacząłem żebrać na rogu ulicy. Pastor ewangelicki znalazł mnie i powiedział, bracie, przyjdź do naszej misji. Damy ci jedzenie i miejsce do mieszkania. I on przyjął chrzest. To było 29 lat temu. Niewiarygodne. Po prostu szedłem ulicami Jerozolimy i usłyszałem taką historię. Ale tego typu rzeczy przytrafiają się bardzo wielu ludziom. Może nie aż tak dramatyczne, ale kiedy mówię ludziom, słuchaj, nie będę się z ciebie śmiał, opowiedz mi, co się wydarzyło, to wtedy się otwierają. Przywołujesz tę historię w pewnym szczególnym celu. Właściwie tych historii można było mnożyć, bo będzie więcej w tej książce, ale nie chcemy opowiedzieć całej książki. Chcemy, żebyście sami odkrywali je, tak jak ja je odkrywałem, z radością i z takim zdumieniem, kreśląc, robiąc notatki. I tym, co ciebie i mnie zastanawia, to jest to pytanie, zobacz, współczesna kultura, jesteśmy, mimo że mieszkasz w Stanach, ja mieszkam w Polsce, ale mamy dostęp do niezwykłych narzędzi poznawania świata, narzędzi opisu. Za kilkoma kliknięciami jesteśmy w stanie wyciągnąć z internetu przy pomocy sztucznej inteligencji dowolną informację, dowolny opis. I mimo to, że kontrolujemy właściwie ten obszar naszej kontroli jest ogromny, wydaje się, że o świecie wiemy coraz mniej. Yeah, that's true. Tak, to prawda. Jak to jest, że potrafimy zdobyć pełnię wiedzy o kosmosie, Ziemi, nauce, a nie znamy samych siebie i nic nie wiemy na temat ducha. Myślę, że jednym z powodów jest fakt, że zostaliśmy zdominowani przez naukowo-techniczny paradygmat, który wypycha z naszego pola widzenia wszystko, co duchowe. Wiesz, kiedy pracowałem nad tą książką, przekonałem się, że ludzie Zachodu są, jak to określił jeden z antropologów pracujących na Harvardzie, dziwni, weird, a to oznacza western, zachodni, educated, wykształceni, industrialized, uprzemysłowieni, rich, bogaci i democratic, demokratyczni. Odkrył, że psychika ludzi mieszkających na Zachodzie, nie tylko w Ameryce, ale ogólnie na Zachodzie, współczesnym Zachodzie, bardzo się różni od psychiki większości ludzi na świecie. My uważamy, że to normalne, bo żyjemy wewnątrz tego. Tymczasem większość ludzi na świecie wierzy w sprawy duchowe. Dla nich to jest po prostu rzeczywistość.
Jeśli porozmawiałbyś z mieszkańcami Afryki albo księdzem lub misjonarzami pracującymi w Afryce czy Ameryce Łacińskiej, to powiedzieliby ci, że ten świat duchowy, jest tak samo rzeczywisty jak świat, w którym znajduje się ten stół czy ta szklanka herbaty. Ale my na Zachodzie nie chcemy w to wierzyć, ponieważ nasza psychologia i nasza kultura nauczyły nas, że to nie jest prawda. A jeśli podejrzewasz, że może to być prawdą, to być może jesteś obłąkany. Właśnie z tego powodu tamten prawnik, Nino, bał się porozmawiać nawet z własnym księdzem o tym dziwnym doświadczeniu z tak zwanym UFO. Tak, ale opisujesz też takie wstrząsające doświadczenie twojego taty, że nawet gdy spotykamy się z silnym impulsem, który wytrąca nas trochę z tego naszego naukowego, bardzo racjonalnego sposobu widzenia świata, to też często boimy się pójść za tym impulsem, bo on co? Bo tracimy Dokładnie kontrolę. tak. Brakuje nam odwagi. Wspomniana przez ciebie historia związana z moim ojcem wydarzyła się w 1994 roku, kiedy to jego ojciec umarł. Kiedy jego Czyli twój dziadek. Tak, mój dziadek. Przez ostatnie lata życia mój dziadek był skłócony z moim ojcem i był bardzo niesprawiedliwy wobec mojego taty. Kiedy umarł, przyleciałem z Waszyngtonu, pracowałem tam jako dziennikarz, do Luizjany, gdzie mieszka moja rodzina. Poszedłem na pogrzeb. Tego samego popołudnia, będąc w moim pokoju w domu rodziców, usłyszałem uderzenia w okno. Bam, 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 bam. Podbiegłem do okna. Moi rodzice mieszkają na wsi, w pobliżu nie ma innych domów. Nikogo nie zobaczyłem i całkiem o tym zapomniałem. Ale krótko mówiąc, w domu moich rodziców zaczęliśmy dostrzegać aktywność złośliwego ducha. Koncentrowała się ona wokół mojego ojca. Zadzwoniłem do znajomego księdza egzorcysty z Bayou w Luizjanie. Przyjechał do domu moich rodziców razem z malutką, starszą babcią. Sayun, czyli potomkinią Francuzów zamieszkujących Luizjanę. Okazało się, że był to duch mojego dziadka. Ksiądz spojrzał na mojego tatę i powiedział: on nie może odejść, dopóki mu nie wybaczysz. Mój tata zrobił wielkie oczy, ponieważ ani ten ksiądz, ani ta mała kobieta, która modliła się razem z nim, nie wiedzieli o tym, że mój tata i jego ojciec byli w złych stosunkach. Więc ksiądz zapytał mojego ojca: czy mu wybaczasz? A mój tata powiedział: tak, tak, tak. I wszystko się skończyło. Potem nie mieliśmy już żadnych problemów. Ale problem polega na tym. Mój ojciec przekonał się, jaką moc ma wybaczenie, które było w stanie uwolnić duszę mojego dziadka. Sądzę, że mój dziadek musiał znajdować się na jakimś poziomie czyśćca i sam nie wiem. Ale wiem tyle, że przebaczenie mojego ojca pomogło mu pójść do Pana. Ale mój ojciec się nie zmienił. Nie potrafił wybaczyć innym ludziom. I choć do samej śmierci, która nastąpiła 10 lat temu, wierzył, że to, co widział, było czymś rzeczywistym. Wiesz, zabrakło mu odwagi, by się zmienić, pozbyć się swojego poczucia dumy. I to jest coś, co dostrzegamy cały czas. W tej książce są jeszcze inne historie, na przykład ta o Lourdes. To opowiedz koniecznie o tym młodym chłopcu z Lourdes. To ja płakałem przy tej historii, wiesz? Lourdes, yeah, that's a great Tak, story. to wspaniała historia. Wydarzyła się naprawdę. Jest taki amerykański powieściopisarz, który opowiedział historię, która wydarzyła się, gdy miał 20 parę lat. Był katolikiem, ale niezbyt gorliwym. Niemniej jednak pewnego lata pojechał do Lourdes jako wolontariusz, żeby pomagać chorym. Nie widział zbyt dobrze, miał bardzo słaby wzrok. Był jednak bardzo próżny i nie nosił okularów. Pewnego dnia miał za zadanie towarzyszyć małej, sparaliżowanej dziewczynce z Włoch od samolotu, który przyleciał z Włoch, do wody w Lourdes. Zabrał dziewczynkę do wód, włożył do wody i zabrał z powrotem do samolotu. I opowiadał, że było wtedy bardzo gorąco. Wszędzie wokół latały owady, a on zaczął płakać, bo serce łamało mu się, kiedy patrzył na to małe dziecko i jego cierpienie. A ona była taka spokojna.
Obejrzał się i zobaczył, że drzwi do samolotu są już zamknięte i że zostawili to dziecko na płycie lotniska. Podbiegł do samolotu i zaczął walić w drzwi, wołając: otwierać, otwierać, ona wciąż tu jest. Szlochał. Otworzyli drzwi, dziecko weszło na pokład i samolot odleciał. Ten młody człowiek wsiadł do autobusu, żeby wrócić do swojego akademika w pobliżu Lourdes. I nagle uświadomił sobie: widzę, odzyskałem wzrok. To był cud i powiedział: poczułem silny impuls, żeby pójść do groty i się pomodlić. Tylko podziękować. Wszystko, co masz zrobić, to powiedzieć dziękuję. Ale wrócił do akademika. Zaczął pić piwo z kolegą i ostatecznie nie poszedł do groty, żeby podziękować Panu. I następnego ranka, kiedy się obudził, odkrył, że jego wzrok znów jest bardzo słaby. Kiedy po wielu latach rozmyślał nad tym wydarzeniem, stwierdził: prawda jest taka, że nie chciałem tego cudu. Oczywiście chciałem widzieć, ale nie na tyle, żeby poświęcić za to moją wolność. No cóż. Jest młodym mężczyzną i chce prowadzić życie młodego mężczyzny. Pewnie uprawiać dużo seksu z dziewczynami, czy robić cokolwiek innego. Ale wiedział, że jeśli przyjmie ten cud, będzie musiał pójść za Panem. I zdecydował, że woli mieć słaby wzrok, niż podziękować i iść za Panem. To przypomina historię z Ewangelii, kiedy Jezus wyrzucił demony z opętanego mieszkającego na cmentarzu i przykuwanego łańcuchami. Co powiedzieli ludzie z tamtego miasta? Podziękowali za uwolnienie tamtego człowieka? No nie. Powiedzieli: Jezusie, odejdź stąd, idź. Woleli ból, który znali, niż możliwość wolności w Chrystusie. A może żałowali tych świń? Tak, może mieli ochotę na bekon, kto wie. Dobrze. Co nas uczą te historie? Czego nas uczą? Za świetne pytanie. Te historie są bardzo ważnym sposobem odkrywania prawdy. Są innym sposobem dochodzenia do prawdy niż zwyczajne poznawanie faktów. Jakiś czas temu napisałem książkę na temat Dantego, boskiej komedii. To był czas, kiedy byłem bardzo chory. Była to choroba fizyczna spowodowana przez stres. I Bóg sprawił, że w moim życiu pojawiła się książka Dantego. Przeczytałem tę książkę, a ona nauczyła mnie takich rzeczy o samym sobie, których nigdy nie usłyszałbym od terapeuty. Wszedłem w historię boskiej komedii, do piekła, czyśćca i raju. Czytałem ją i jednocześnie się modliłem. I w końcu zostałem uwolniony od swego wewnętrznego niepokoju, a moje ciało zostało uzdrowione. Kiedy pisałem książkę na ten temat, odkryłem, że naukowcy przeprowadzili pewien eksperyment. Biorącym w nim udział osobom zostały podane pewne fakty. Kiedy ci ludzie czytali podane im informacje, naukowcy badali ich fale mózgowe. Później podano tym ludziom pewną historię, w której zaprezentowane były te same fakty, ale były one częścią historii. Okazało się, że one uruchomiły zupełnie inne części mózgu. W zasadzie zaangażowały one dużo większą część mózgu. Tak więc dużo lepiej uczymy się prawdy, kiedy poznajemy ją jako historię. Być może dlatego Jezus opowiadał przypowieści. Nie wygłaszał teologicznych wykładów. Opowiadał przypowieści. Łatwiej nam to przyswoić. W książce zawierasz też, to jest rozproszone po całej jakby treści, ale też twoją przemianę. Ta historia twojej przemiany jest fascynująca. Poszukiwałeś, urodziłeś się w rodzinie ewangelikalnej. To prawda. Urodziłem się jako metodysta w małym miasteczku na południu, ale moja rodzina rzadko chodziła do kościoła. Na Wielkanoc, na Boże Narodzenie nie byliśmy zbyt praktykujący. Później, kiedy byłem nastolatkiem, tak naprawdę nie wierzyłem w Boga. Uważałem, że wiara w Boga to coś odpowiedniego dla nudnej klasy średniej i może dla idiotów, którzy oglądają telewizyjnych ewangelizatorów. Aż pewnego dnia moja mama wygrała w jakimś konkursie wycieczkę do Europy, ale wcale nie chciała tam jechać.
Nie była tym w ogóle zainteresowana, ale wiedziała, że jej 17-letni syn, czyli ja, chciał pojechać do Paryża, żeby zobaczyć tamtejsze muzea. Tak więc byłem jedynym młodym człowiekiem w autobusie wypełnionym starszymi amerykańskimi turystami. Nic mnie to nie obchodziło. Jechałem do Paryża. W drodze do Paryża autobus zatrzymał się gdzieś we Francji, żebyśmy mogli obejrzeć jakiś stary kościół. Pomyślałem sobie, o nie, kolejny stary kościół, naprawdę muszę do niego wchodzić? Niemniej jednak wszedłem do środka, a moje życie się odmieniło. To była katedra w Chartres. Mówię ci, nic, co do tamtej pory wydarzyło się w moim życiu, chłopaka dorastającego w końcówce XX wieku w małym amerykańskim miasteczku, nie przygotowało mnie na chwałę Boga, którą dostrzegłem w kamieniach i szkle tamtej średniowiecznej katedry. Stałem tam i po prostu widziałem, że Bóg jest, istnieje i że chce właśnie mnie. Wyszedłem z tego kościoła nie jako chrześcijanin, ale poszukujący. I piękno tamtej katedry przebiło się przez moje płytkie, intelektualne obiekcje w stosunku do wiary. Ale nadal nie mogłem się nawrócić, bo tak naprawdę to była bardziej kwestia mojej chęci niż mojego intelektu. Minęło kilka lat, pracowałem już jako dziennikarz. Redaktor naczelny zlecił mi przeprowadzenie wywiadu z pewnym prałatem, który był już w bardzo podeszłym wieku. To był naprawdę bardzo stary katolicki prałat. Miał prawie 100 lat. Udałem się do tego bardzo starego księdza. Przepraszam, to było wtedy, kiedy pracowałeś w Wall Street Journal? Nie w Luizjanie. To była moja pierwsza praca jako dziennikarza. Wciąż byłem w drodze ku wierze, ale coś zatrzymywało mnie w miejscu. I wtedy poszedłem, żeby przeprowadzić wywiad z tym starym księdzem. Otworzył drzwi. Był bardzo drobnym i niskim mężczyzną, a jego twarz sprawiała wrażenie, jakby wydobywało się z niej światło. Pomyślałem sobie, wow, kim jest ten facet? Usiadłem i poprosiłem go, żeby opowiedział mi swoją historię. Nie przytoczę jej całej, bo jest dość długa, ale wychowywał się w Gwatemali. Rodzice wysłali go do Ameryki, żeby zdobył tam wykształcenie. Stracił wiarę. Wcześniej był katolikiem, ale odniósł w Ameryce wielki sukces jako profesor sztuki. Pewnego dnia pojechał do Gwatemali, żeby odwiedzić swoją rodzinę. Ukląkł, żeby przyjąć komunię, pomimo że nie wierzył. Nie chciał martwić swoich rodziców. Kiedy ksiądz uniósł hostię, wytrysnęło z niej światło. Otoczyło go, a on usłyszał głos mówiący: zawsze Cię kochałem. W jednej chwili odzyskał wiarę. Do Ameryki powrócił znów jako wierny katolik z wielkim poczuciem skruchy. Minęło kilka lat i poczuł powołanie do kapłaństwa, ale uznał, że nie ma to sensu. Miał już prawie 50 lat. W tamtych czasach mężczyźni w takim wieku nie mogli dostać się do seminarium. Zaczął więc odsuwać od siebie to powołanie, ale ponownie odwiedził tamten kościół, tę katedrę w Gwatemali. Ksiądz wyjął hostię i wydarzyło się to samo. Wytrysnęło z niej światło. A głos powiedział: dlaczego nie zrobisz tego, o co proszę? Wiedział, że musi zostać księdzem. I tak zrobił. Co mnie uderzyło jako młodego dziennikarza notującego całą tę historię? To, że ten stary człowiek płakał. Łzy spływały mu po policzkach, jakby te zdarzenia sprzed 50-60 lat wydarzyły się w zeszłym tygodniu. Wiedziałem, że siedzę w obecności świętego i że te cuda naprawdę miały miejsce. Zrozumiałem też, że nadszedł czas, abym przestał uciekać przed Panem. I tak zostałem katolikiem. W 1993. No ale to nie była ostatnia twoja stacja na drodze poszukiwania duchowego. Co dalej się stało? Co cię zaprowadziło do prawosławia? To prawda. Cóż, kiedy zostałem katolikiem, pracowałem w Waszyngtonie, mieście władzy, mieście dumy. Ja poczułem się bardzo dumny z mojego katolicyzmu, a mój katolicyzm stał się bardzo intelektualny i bardzo ściśle powiązany z atmosferą władzy panującą w Waszyngtonie. Stałem się bardzo pyszałkowaty.
Jeśli mogę tak się wyrazić w odniesieniu do mojej wiary katolickiej, myślałem sobie, należę do grona wyznawców najlepszej wiary. Najmądrzejsi ludzie są katolikami. Byłem bardzo niedojrzały, ale byłem konwertytą. A wiesz, jacy są konwertyci. Poza tym zawsze wysoko stawiałem hierarchię. Jan Paweł był papieżem, a to był bohater. Podziwiałem ich wszystkich. A następnie, kilka lat później, pracowałem jako dziennikarz w Nowym Jorku i zacząłem pisać o skandalu związanym z nadużyciami seksualnymi w Kościele. Przeprowadziłem wywiad z bardzo odważnym księdzem katolickim ojcem Doyle. Ojciec Doyle poświęcił swoją karierę. Mógł zostać biskupem. Poświęcił swoją karierę, żeby stanąć w obronie dzieci, tych wykorzystywanych dzieci. Pod koniec wywiadu powiedział mi: Rod, widzę, że jesteś gorliwym katolikiem, ale chcę cię ostrzec. Jeśli nadal będziesz badał przypadki wykorzystywania dzieci, wejdziesz w miejsca ciemniejsze, niż możesz sobie wyobrazić. Pomyślałem, ojcze, dziękuję za ostrzeżenie, ale ja muszę to zrobić, jako katolik i jako świeżo upieczony ojciec, bo właśnie urodził mi się syn. Powiedział: pomogę ci, jak tylko będę mógł, ale musisz być przygotowany na to, że wchodzisz w coś bardzo ciemnego. No cóż, moja wiara była tak zintelektualizowana, że sądziłem, że dopóki mam wszystkie argumenty za katolicyzmem dobrze poukładane w głowie, nic nie będzie w stanie zachwiać moją wiarą. W bolesny sposób przekonałem się, że nie było to prawdą. Dowiedziałem się na przykład o kardynale McCarricku. Wiesz, tym zhańbionym amerykańskim kardynale, który molestował seminarzystów. Nie wiem, czy znasz tę historię. Od początku znałem tę sprawę, ponieważ prawnicy kardynała próbowali uniemożliwić mi opisanie tej historii. I koniec końców nie mogłem jej napisać. Coś ty. Tak? Czyli chciałeś o tym pisać i co? I dostawałeś propozycje korupcyjne? A czy groźby to były? Nie mogłem jej napisać, ponieważ zgodnie z amerykańskim prawem prasowym musiałbym znaleźć ludzi gotowych ujawnić swoje nazwiska na potrzeby oskarżenia. Musieliby dać mi jakiś dokument, który stanowiłby dowód. Tak wielu księży dzwoniło do mnie, mówiło mi: McCarrick jest winny, musisz to zgłosić. Odpowiadałem: ojcze, nie mogę tego zgłosić, jeśli ty go nie oskarżysz. Nikt nie wystąpił z oskarżeniem. Przez wiele kolejnych lat wszystko uchodziło mu na sucho, a ja musiałem dźwigać to we własnym sercu. A rozmawiałem wcześniej z ojcami, których synowie popełnili samobójstwo, ponieważ byli molestowani. Jest tyle podobnych historii, że nadszedł w końcu dzień, w którym nie mogłem już po prostu dalej wierzyć jako katolik. Moja żona także bardzo cierpiała z tego powodu, ponieważ wtedy mieliśmy już 2 synów, a ksiądz katolicki, ksiądz, do którego się zbliżyliśmy, okazał się kłamcą. Był oskarżony o molestowanie. Postanowiliśmy, że zaczniemy chodzić do kościoła prawosławnego. Nie z zamiarem przejścia na prawosławie, ale jako katolicy widzieliśmy, że Kościół prawosławny udziela ważnych sakramentów. Chcieliśmy tylko być w obecności Najświętszego Sakramentu, bez tej złości i strachu, jakie mieliśmy w sobie. W końcu podjęliśmy decyzję o przejściu na prawosławie i to była jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakie zrobiłem w życiu. Boleśnie odczułem utratę wiary katolickiej. Nie mówiłem Panu, że nie jestem w stanie intelektualnie rozstrzygnąć, czy to katolicy mają lepsze argumenty na poparcie swej zwierzchności, czy też prawosławni. Ale mówiłem dalej do Pana: wiem, że jeśli ktokolwiek z nas jest zbawiony poprzez prawdę, to poprzez prawdę, która jest wcielona przez Ciebie. Ty jesteś prawdą. Jeśli z powodu mojego rozbicia i rozbicia Kościoła katolickiego w tym momencie i w tym miejscu nie mogę nawiązać z Tobą łączności, pójdę do Kościoła prawosławnego. Ale proszę, miej nade mną miłosierdzie, jeśli podejmuję złą decyzję. Przeszedłem do Kościoła prawosławnego w 2005 roku, ale muszę Ci powiedzieć, że byłem już wtedy zupełnie innym człowiekiem. Cały ten skandal całkowicie zniszczył moje poczucie intelektualnej dumy. Kiedy zostałem prawosławnym, nie wywyższałem już tak hierarchii kościelnej. Powiedziałem: ci ludzie to tacy sami grzesznicy jak ja. I szczerze mówiąc, miałem katolickich przyjaciół, którzy byli tak samo rozzłoszczeni tym skandalem jak ja. Ale oni nie tracili katolickiej wiary, ponieważ urodzili się w Kościele katolickim
i mieli bardziej realistyczne podejście do hierarchii kościelnej i księży niż ja. Ale postanowiłem, że jako prawosławny nie będę się skupiał na walce o wpływy w kościele. Będę się po prostu modlił, przestrzegał postu, starał się czynić dobro i kochać ludzi. I wiesz, to okazało się dla mnie dużo lepsze. Ale mówię ludziom, niezależnie od tego, czy wyznają katolicyzm, protestantyzm czy prawosławie, jeśli twoja wiara jest tylko w twojej głowie, to jest dużo słabsza niż ci się wydaje. Proś Boga, byś nie został poddany próbie. I muszę powiedzieć, że jest to jeden z powodów, dla których napisałem tę książkę. Ponieważ chciałem, aby ludzie, którzy będą czytać ją, zrozumieli, że cały sens życia chrześcijańskiego polega na tym, by mieć bezpośredni kontakt z Panem, głównie poprzez modlitwę i sakramenty, ale czasem łaska może też przyjść do nas w cudowny sposób. Ale to właśnie jest sedno życia chrześcijańskiego. Nie tylko moralizm czy przestrzeganie zasad. Zasady są ważne, normy moralne są ważne, prowadzą nas w kierunku Boga, ale sednem jest zmieniające życie spotkanie z Duchem Świętym. I to jest tajemnica naszego życia. Myślę, że nasze życie na tym świecie jest bardziej jak wiersz niż argument logiczny. Wiersz jest pełne tajemnicy i piękna. I w ten właśnie sposób Pan dociera do nas. Papież Benedykt XVI powiedział, w dzisiejszych czasach najlepszy sposób na dotarcie do ludzi, by przekazać im wiarę, nie polega na logicznym argumentowaniu, ale wiedzie poprzez sztukę, którą tworzy Kościół i poprzez świętych, ponieważ na te sposoby, które przekraczają nasze rozumowanie, objawia nam swoją obecność i otwiera nasze umysły na rozumowanie zawarte w Ewangelii. To właśnie przydarzyło mi się poprzez katedrę w Chartres i tego starego księdza. Wielu katolików, których znam tu w Polsce, również przebywa pewną drogę. Owszem, my też, polski Kościół nie jest wolny od skandali i też tym, co dla nas wielu jest czymś bardzo bolesnym, jest fakt, że hierarchia całą masę rzeczy toleruje, że próbuje niby załatwiać to we własnym gronie, własnymi procedurami, ale potem okazuje się to mało skuteczne, bo za chwilę znowu wybucha tu albo tu jakaś bardzo obrzydliwa historia. Ale cała masa moich znajomych znalazła coś wyjątkowego w tradycji katolickiej. Szukając tajemnicy, szukając mistycyzmu, przeszli do uczestniczenia w liturgii przedsoborowej, w obrzędach mszy łacińskiej. Czy to samo było z tobą? Cóż, jakieś 25 lat temu byłem na mszy łacińskiej w Ameryce. Odkryłem, że jest ona piękna, ale bardzo wielu ludzi, którzy w niej uczestniczyli, było przepełnionych złością, a wiedziałem, że złość też stanowi dla mnie pokusę. Byli źli na Kościół, że zakazał odprawiać tę mszę. Mieli prawo czuć się źle, ale ja wiedziałem, że nie mogę zbudować życia chrześcijańskiego życia na tej złości. Na szczęście tamtego lata pojechałem do Chartres na pielgrzymkę, na 3-dniową pielgrzymkę, którą odprawiają we Francji młodzi katolicy tradycjonaliści. Przez 3 dni idą z Paryża do Chartres, śpiewając hymny, odprawiając Eucharystię. To było coś pięknego. 20 000 ludzi było w tym I roku. byli tacy szczęśliwi, tacy radośni. Rozmawiałem z nimi, prowadziłem wywiady do tekstu, który pisałem. 20 000 ludzi. I byli tacy szczęśliwi, tacy radośni. Rozmawiałem z nimi, prowadziłem wywiady do tekstu, które pisałem. Pytałem, dlaczego tu jesteś? A oni odpowiadali mi coś w rodzaju, od rodziców nie dostaliśmy niczego. Potrzebujemy poczucia sensu, wspólnoty, korzeni, transcendencji. Chcemy Boga. I odnaleźli Boga w tradycyjnej mszy łacińskiej i pielgrzymce do tej starej katedry. Jednak interesujące jest to, że oni nie mieli jakiejś obsesji na tym punkcie. Mówili, ten nowy rodzaj mszy też jest w porządku, chodzimy czasem na nie. Po prostu wolimy msze łacińskie. Myślę, że woleli msze łacińskie z tego samego powodu, dla którego ja kocham wschodnią liturgię. Możemy poczuć tam atmosferę niesamowitej świętości. Ona unosi nas do Pana. Przez godzinę, 1,5 godziny każdego tygodnia mamy świadomość, że dotykamy wieczności. Cieszę się, kiedy słyszę, że msze łacińskie zyskują popularność wśród moich katolickich braci i sióstr.
ponieważ to często pokazuje, że oni poważnie podchodzą do tematu świętości, że chcą wrócić do głębokich korzeni wiary katolickiej. Kiedy ludzie pytają, czy powinienem być prawosławnym czy katolikiem, co powinienem zrobić, mówię, posłuchaj. Szukaj Jezusa Chrystusa. Posłuchaj, szukaj Jezusa Chrystusa. Jeśli On wzywa cię do wiary katolickiej, to nie mówię, że masz nie pójść tą drogą. Ale pierwsze, co masz zrobić, to poszukać Jezusa Chrystusa. A z tego wynika wszystko inne. Ta twoja droga intelektualisty, znanego pisarza, jest czymś, co też obrazuje stan elit umysłowych Stanów Zjednoczonych. Ta poszukiwanie sensu, ten głód sensu prowadzi ich, ciebie zaprowadził w kierunku Pana Boga. Odkrywasz tajemnice, odkrywasz głębie wiary, ale wielu ludzi w twojej pozycji społecznej, dziennikarze, pracowałeś w jednej z najbardziej znanych gazet na świecie, znajdują to w okultyzmie, znajdują to gdzieś w jakichś substytutach duchowości. Opowiedz trochę o tym. Jest taki rozdział w książce, który mnie przeraził. Tak, rozdział na temat okultyzmu. W 2022 roku byłem na konferencji na Uniwersytecie Oksfordzkim i pewien młody, 27-letni seminarzysta podszedł do mnie i powiedział: założę się, że uważasz, że największym zagrożeniem dla religii jest ateizm. Powiedziałem, no tak. On powiedział, nie. Dla twojego pokolenia to rzeczywiście jest ateizm, ale nie mojego. A pamiętaj, on ma 27 lat. Zapytałem więc, co w takim razie twoje pokolenie uważa za największe zagrożenie dla religii? Odpowiedział, okultyzm. Zapytałem, okultyzm? Co masz na myśli? Powiedział, mojego pokolenia nie interesuje ateizm. My chcemy tajemnicy, poczucia transcendencji, magii, ale wielu z nich nie chce chodzić do kościoła. Albo uważają, że nie znajdą tego w kościele, albo, jak ten mężczyzna, o którym mówiłem wcześniej, nie chcą poświęcać swojej wolnej woli. Zwracają się więc w kierunku okultyzmu, ponieważ myślą, że on daje im to poczucie magii i tajemnicy, nie wymagając od nich zmiany życia. Według egzorcystów problem polega na tym, że jeśli otworzysz drzwi, nawet odrobinę, na karty do tarota, kryształy, astrologię, Ouija, Wickę, wypowiadanie zaklęć i tego typu rzeczy, zapraszasz do swego życia demony. Mówienie o demonach może nie być popularne. Niektórzy ludzie to wyśmiewają. Ale jak sam wiesz, ponieważ przeczytałeś tę książkę, siedziałem kiedyś na balkonie apartamentu w Nowym Jorku razem z moją przyjaciółką i widziałem, jak demon zamanifestował poprzez nią swoją obecność. Została przebadana przez psychiatrę, którego zatrudniło arcybiskupstwo Nowego Jorku, żeby sprawdzić, czy jest na to jakieś medyczne wyjaśnienie. Psychiatra stwierdził, że nie da się tego wytłumaczyć i wyraził zgodę na przeprowadzenie egzorcyzmu. W końcu została uwolniona. Świat demonów jest prawdziwy, ale w dzisiejszych czasach bardzo wielu młodych ludzi się nim bawi. Tamten młody człowiek miał rację. Nie zdawałem sobie z tego sprawy. To nie jest coś, co należy do mojego pokolenia, ale po tej rozmowie przeprowadziłem badania na ten temat i odkryłem, że to się gwałtownie rozprzestrzenia, zwłaszcza w mediach społecznościowych i zwłaszcza wśród młodych kobiet. Na TikToku jest coś, co nazywa się Witch Talk, który młodym dziewczynom, młodym kobietom dostarcza wiedzy na ten temat, jak rzucać zaklęcia i tym podobne. Ten seminarzysta powiedział mi, że zanim poszedł do seminarium, pracował w biurze w Londynie. Powiedział, w całym biurze byłem jedynym chrześcijaninem. Cóż, to żadne zaskoczenie, mówimy przecież o Londynie. Ale on dodał, że nie było tam także ateistów. Zapytałem więc, kim byli ci ludzie? Powiedział, co druga osoba w biurze była okultystą. Niektórzy z nich byli na podstawowym poziomie, zajmujący się kryształami, ale było też dwóch jawnych satanistów, którzy opisywali satanizm jako sposób na nauczenie się tego, jak być w pełni człowiekiem. Tamten seminarzysta wyznał mi, wiem, że przez resztę mojego życia jako kapłan będę miał z tym do czynienia, ale ty i twoje pokolenie nie macie o tym wszystkim pojęcia. Ten mężczyzna ma rację i chcę powiedzieć wszystkim, którzy mnie teraz oglądają i słuchają, rodzicom, księżom, każdemu, bądźcie uważni.
Istnieje cały świat okultyzmu, który chce dopaść wasze dzieci i my musimy znaleźć sposób, by stawić mu czoła. W książce opowiedziana jest historia pewnego człowieka, który ostatecznie został chrześcijaninem, prawosławnym chrześcijaninem, ale wcześniej głęboko tkwił w okultyzmie i był opętany. Wszystko z powodu ciekawości. Chrześcijaństwo, jego podmiejski protestantyzm wydawały mu się nudne. Trawiła go coraz większa ciekawość i w końcu skończył jako narkoman uzależniony od ciężkich narkotyków psychodelicznych i został opętany podczas rytuałów okultystycznych. Dzięki Bogu ostatecznie z tego wyszedł i został chrześcijaninem. Ale w tej książce bardzo mocno ostrzega innych o tego rodzaju niebezpieczeństwie. Tu nie ma nic do śmiechu. W książce stawiasz też bardzo odważną diagnozę i ona nie jest optymistyczna, jeśli chodzi o proces, który odbywa się w młodym pokoleniu, a który jest stymulowany kontaktem ze smartfonami, z przestrzenią wirtualną. Opisujesz to pokolenie jako ludzi, którzy będą mieli bardzo poważne problemy z odnalezieniem sensu, ponieważ nie są w stanie się skupić już na niczym. Tak, nie potrafię się skupić. Robiąc badania do tej książki, przekonałem się, jak ważna jest umiejętność skupienia uwagi. To uwaga sprawia, że rzeczywistość staje się faktem. Mówię teraz w kategoriach psychologii. To, na czym skupiamy uwagę, to formuje nasze dusze, ale tracimy zdolność do skupiania się. Nawet dziś, kiedy jechałem do ciebie, oglądałem na moim smartfonie film nagrany przez nauczyciela z amerykańskiego liceum, który mówił: jeśli chodzi o moich uczniów, sprawa jest beznadziejna. Nie potrafią się na niczym skupić. Nie obchodzą ich oceny, nie obchodzą ich kary, nic ich nie obchodzi. Jedyne, czego chcą, to wyjść z klasy i dostać ten mały zastrzyk dopaminy ze swoich smartfonów. To będzie miało ogromne polityczne i religijne konsekwencje. Jeśli nie będziemy umieli się skupić i skoncentrować na Bogu, to będzie nam bardzo, bardzo trudno go odnaleźć. Wiesz, w książce opowiadam historię, która wydarzyła się, kiedy byłem ciężko chory na mononukleozę. Przez 4 lata cierpiałem na chroniczną mononukleozę spowodowaną stresem związanym z moją rodziną. Mój ówczesny ksiądz zalecił mi, bym każdego dnia 500 razy odmawiał modlitwę Jezusową. Tym, którzy nie znają tej modlitwy, wyjaśniam. Jest to tradycyjna, prawosławna praktyka modlitewna, w której po prostu powtarzasz: Panie Jezu Chryste, ulituj się nade mną. Ale żeby odmawiać ją we właściwy sposób, musisz być całkowicie wyciszony. Musisz kontrolować swój oddech. Wdychając powietrze mówisz: Panie Jezu Chryste, a wydychając, ulituj się nade mną. I usuwasz z głowy wszelką myśl. Wypróbuj to kiedyś. Bardzo trudno jest pozbyć się myśli z głowy. Nie było to łatwe, ale zrobiłem to, by okazać posłuszeństwo mojemu księdzu. I w końcu, po jakimś miesiącu, stało się dla mnie łatwiejsze, a potem jeszcze łatwiejsze i w końcu byłem zdrowy. I zapytałem swojego księdza: skąd wiedziałeś, że to jest to, czego potrzebowałem? Ponieważ odmówienie tego 500 razy to około godziny modlitwy medytacyjnej. Ksiądz powiedział: to proste, musiałem wyciągnąć cię z twojej własnej głowy. Miał rację. Byłem więźniem moich szalonych myśli. Mój niepokój przejął nade mną kontrolę, ale odmawianie modlitwy Jezusowej to nie była magia. To pozwalało mi uciszyć moją duszę i pozwolić Duchowi Świętemu czynić we mnie dzieło uzdrowienia. To każdemu można przepisać. Właściwie to ja nie znam dzisiaj człowieka, który korzysta z mediów elektronicznych, który nie byłby w stanie rozdygotania. No jednak ten moment... Wstajemy rano i pierwszą rzeczą, którą sprawdzamy, pogoda, godzina, prawda? Wieczorem coś tam jeszcze, nawet wieczorne nieszpory jeszcze odmawiam ze smartfona. To jest też chyba chore. No. Wszyscy to robimy. Wszyscy jesteśmy pochłaniani przez maszynę, przez wielkie M. Tak. Maszynę piszesz z dużej litery tutaj. Ponieważ tracimy własne człowieczeństwo. Myślę, że AI, sztuczna inteligencja,
to kolejna fałszywa forma czarodziejstwa. W Ameryce można obecnie zaobserwować zjawisko polegające na tym, że ludzie budują związki ze sztucznymi kochankami na czacie GPT. Na początku tego roku w New York Times opisano historię 28-letniej kobiety, zamężnej kobiety, która spędza 60 godzin tygodniowo ze swoim wirtualnym kochankiem, Leo. Ona wie, że to fake, ale kocha to uczucie, które wywołuje w niej Leo. Jej mąż się tym nie przejmuje, ponieważ on ma swoją pornografię dostępną online i na tym spędza czas. To niszczy umiejętność bycia w pełni człowiekiem. I to nas uzależnia. To jest chore. To jest chore. Obserwujemy też, psychiatrzy zgłaszają takie przypadki, ludzi, którzy zaczynają wielbić ChatGPT, bo myślą, że to Bóg do nich mówi. No bo zastanów się, czym jest sztuczna inteligencja? Ma cechy Boga, wie wszystko. Być może znacie lepiej niż ty znasz sam siebie. To zależy od tego, ile z nią rozmawiasz. I ludzie zaczynają ją traktować jak coś realnego. Są ludzie, przekonałem się o tym w Dolinie Krzemowej, którzy wierzą, że wyższe formy inteligencji przekazują mądrość poprzez AI. Nie wiem, czy to jest prawdą, ale oni w to wierzą. Nawet jeśli to nie jest prawdą, nawet jeśli AI to nic więcej niż tylko maszyna, to powoli zaczynamy ją traktować jak bożka i czcić jak bożka. I być może najważniejszym pytaniem naszego stulecia, Janie, będzie pytanie o to, co jest rzeczywistością. Mój przyjaciel, który zajmował się problemem zapaści demograficznej, jaką mamy w Polsce, zresztą w całym świecie tak zwanego rozwiniętego, cywilizowanego Zachodu. A nie tylko na wschodzie też, nieważne, ale w każdym razie on trafił na japońskie badania, które pokazują, że na przestrzeni roku 2023 w Japonii odnotowano 1 milion mężczyzn między 20 a 40 rokiem życia, którzy ani razu nie wyszli na zewnątrz swojego pokoju. Kupują online, zamawiają jedzenie online, uprawiają seks online, grają w gry, pracują, robią przelewy. Milion młodych mężczyzn. W Budapeszcie, tam gdzie mieszkam, kiedy rozmawiam z moimi młodymi przyjaciółkami, widzę, jak bardzo są samotne. Mówią, że młodzi mężczyźni nie wiedzą, jak z nimi rozmawiać. Niektóre z nich mają teorię, że w tym okresie życia, kiedy młodzi mężczyźni, nastolatkowie tradycyjnie uczą się, jak rozmawiać z dziewczynami, oni byli zajęci graniem w gry wideo. Zaś kobiety ze swojej strony robią to samo, jeśli chodzi o Instagram na swoich telefonach. Ci ludzie z młodszego pokolenia, oni nie wiedzą, jak się ze sobą porozumiewać. Możesz to sobie wyobrazić, że nie posiadamy podstawowej umiejętności cywilizacji, ponieważ oddaliśmy się we władanie maszynie. Pamiętam, jak wiele lat temu pracowałem nad książką Opcja Benedykta. Czytałem historię o upadku Imperium Rzymskiego na Zachodzie i dowiedziałem się, że kiedy Rzym upadł, zniszczeniu uległa ogromna część z podstawowej wiedzy na temat podstawowych metod cywilizacji. Pomyślałem, że nam to się nigdy nie przytrafi, ponieważ mamy to wszystko zapisane. Właśnie zapominamy, w jaki sposób płodzi się dzieci, jak mężczyźni i kobiety spotykają się, odnajdują się i zakochują. Jako chrześcijanin powinienem być zadowolony, że tak wielu nastolatków w Ameryce nie uprawia seksu, ale to nie wynika z cnotliwości. Dzieje się tak dlatego, że są oni więźniami swoich własnych telefonów. To prawdziwy kryzys. Rotal, żeby nie było tak, że dwóch starych mężczyzn siedzi i narzeka na to młode pokolenie, że tu, żeby nie było, że dwóch starych dziadów siedzi i narzeka, że ci młodzi to tam w tych smartfonach i tak dalej. Ty idziesz dalej, pokazujesz jeszcze jedno ogromne zagrożenie albo coś, co stanowi pewną niebezpieczną tajemnicę. Okazuje się, jak dalece te elity Doliny Krzemowej, ci, którzy regulują algorytmy, którzy cały czas usprawniają tą maszynę przez duże M,
Jak oni są uwikłani właśnie w ten spirytyzm, w to jakby okultyzm, szukanie jakiejś innej duchowości i nie jest to dobra duchowość. To prawda. Odkryłem, że jest pewna część elit, która uważa, że tworzy AI, aby pomóc tym oświeconym istotom z innego wymiaru przekazywać nam wszystkim wiedzę, mądrość i szczęście. To jakby żywcem wzięte z księgi Henocha, która kiedyś wchodziła w skład Starego Testamentu. To bardzo stara historia o ludzkości. Odkryłem jeszcze coś. Gdy pewien inżynier Google'a został zwolniony po tym, jak ujawnił, że googlowski program AI LMMDA stał się samoświadomy, dotarłem do tekstu udzielonego przez niego wywiadu i opowiada on o tym, że sam jest okultystą, jakimś rodzajem okultystycznego kapłana. Wraz z 2 innymi osobami i AI, LMMDA przeprowadził jakąś ceremonię okultystyczną, podczas której poświęcił sztuczną inteligencję Google'a egipskiemu bogu umarłych. Cóż, jeśli jesteś osobą świecką, po prostu cię to rozbawi i uznasz, że to nic innego niż teatrze. Ale pozwól, że ci powiem, że gdybyś znał tak wielu egzorcystów jak ja, którzy mogliby ci powiedzieć, że to wywołuje prawdziwe skutki duchowe, byłbyś przerażony. Kiedy mówi się o tych rzeczach, łatwo zostać uznanym za wariata, ale uwierz. Pewien mój znajomy profesor wykładający na Katolickim Uniwersytecie w Waszyngtonie powiedział, że średniowieczny chłop byłby bardziej przygotowany pod względem psychologicznym, aby poruszać się w czasach, w których żyjemy, niż współczesna świecka osoba. Dlaczego? Ponieważ katolicki średniowieczny chłop wiedziałby, że istnieją rzeczywistości duchowe, że wokół nas istnieją inteligentne istoty, które nie należą do rodzaju ludzkiego, a które mogą wyrządzić nam wielką krzywdę. Ale Bóg daje nam możliwość, byśmy bezpiecznie poruszali się pośród tego wszystkiego. Niewykształcony, średniowieczny chłop wiedział to wszystko, ale bardzo dobrze wykształceni lekarze, naukowcy i prawnicy dziś tylko się z tego śmieją. Poleciałem kiedyś do Bostonu, żeby wygłosić wykład na jednym z tamtejszych uniwersytetów. Zauważyłem, że taksówkarz, który wiózł mnie z lotniska, pochodził z Haiti. Poznałem to po jego imieniu, było haitańskie. Słuchał muzyki chrześcijańskiej. Zacząłem z nim rozmawiać i wypytywać o jego życie. Okazało się, że przyjechał do Ameryki, żeby uciec przed okultyzmem na Haiti. Opowiedział mi o rzeczach, które widział, kiedy dorastał, mrocznych, okultystycznych, demonicznych rzeczach. I powiedział mi: wiesz, jako pasażerów miałem profesorów z Harvardu, Instytutu Technologii z Massachusetts i innych znanych uniwersytetów, którzy zaczynali wypytywać mnie o voodoo. Mówiłem im, co przeżyłem, a oni śmiali się ze mnie. Myśleli, że robię sobie z nich żarty, ale ja nie żartowałem. To była prawda. Powiedziałem mu: bracie, wiem, że to prawda. Też jestem chrześcijaninem. Ale znów to ten sposób myślenia, o którym wspominałem wcześniej. Western, educated, industrialized, rich, democratic, weird. My po prostu myślimy, że wszystko wiemy, ale w tej swojej duchowej pysze otwieramy się na zgubne w skutkach ataki. Rozmawiałeś też z psychiatrami i przywołujesz tutaj kilku z nich. I też za Marshallem McLuhanem pokazujesz, że jest różnica pomiędzy koncepcją a percepcją. To bardzo ważna teoria. Marshall McLuhan był katolikiem codziennie uczęszczającym na mszę świętą oraz znanym teoretykiem komunikacji. Mówił on, że istnieją 2 sposoby na to, aby coś poznać: koncepcja i percepcja. Percepcja to informacje, jakie zdobywamy poprzez nasze zmysły, to, co percypujemy. Koncepcja to abstrakcyjna idea, którą tworzymy na podstawie tych informacji. McLuhan twierdził, że percepcja, percypowanie to sposób na poznanie Boga, najlepszy sposób na poznanie Boga. Czymś innym jest poznanie Boga, a czym innym posiadanie wiadomości o Bogu. McLuhan twierdzi, że u każdej znanej mu osoby, która straciła wiarę, proces jej utraty rozpoczął się w momencie, kiedy ta osoba przestała się modlić. Ponieważ modlitwa jest głównym, percepcyjnym sposobem na poznanie Boga. Kiedy ich wiara stała się niczym więcej niż teoriami i zasadami,
zaczęła umierać. Jest pewien bardziej współczesny nam psychiatra, Ian McGilchrist, który ma podobną teorię. Mówi on o tym, w jaki sposób półkule mózgowe pracują, aby wytworzyć kulturę. I jego teoria bardzo przypomina teorię McLuhana. Według niej funkcją lewej części mózgu jest tworzenie abstrakcyjnych konceptów, a prawa część przyjmuje surowe dane. McGilchrist twierdzi, że kryzys poczucia sensu we współczesnym świecie, który obserwujemy wszędzie na Zachodzie, jest spowodowany tym, że daliśmy się uwieść lewej półkuli mózgu, naszej naukowej, technologicznej części mózgu, ponieważ ona tak świetnie działa. Ale to prawa półkula daje nam dostęp do głębszych prawd, które docierają do nas poprzez religię, poprzez liturgię, poezję, muzykę, sztukę. Do zdrowego funkcjonowania potrzebna jest nam praca obu półkul. Tymczasem właśnie dlatego staliśmy się tak bardzo chorzy w sferach duchowości i mentalności, że utknęliśmy w lewej części. Wydaje nam się, że jedyną wiedzą, która naprawdę się liczy, jest wiedza naukowa. Jaka jest różnica, bo nieraz jest tak, że oczywiście ja tu na poziomie tym takim koncepcyjnym, tu mam wszystko uporządkowane, a to, co mówisz o tej głębi duchowej, tym mistycznym przyjmowaniu, załatwiam sobie emocjami. Że tu ja wszystko wiem, jakby cała ta wiedza przeczytana, a tutaj trochę wzruszeń, trochę taniego sentymentalizmu i niby mi to się układa. Czy to wystarczy? Czy potrzeba tej właśnie prawej półkuli? Właśnie dlatego potrzebujemy równowagi. Nasza lewa półkula tłumaczy nam, jaki sens wyciągnąć z tego, co otrzymujemy z prawej półkuli. Ale może ta historia zilustruje to, o czym mówię. Możliwe, że największym teologiem zachodniego kościoła był święty Tomasz z Akwinu. Być może był nim święty Augustyn, ale na pewno był to jeden z nich. Święty Tomasz napisał Summę teologiczną, najbardziej systematyczne omówienie wiary katolickiej, jakie powstało kiedykolwiek. A mimo to, pod sam koniec życia, kiedy odprawiając mszę stał na ołtarzu, ujrzał wizję mistyczną. Nie wiemy, co zobaczył, ale swojemu sekretarzowi powiedział: po tym, czego doświadczyłem, wszystko, co napisałem, wydaje mi się słomą. To oczywiście nie oznacza, że suma jest czymś nieistotnym, ale chodzi o to, by spojrzeć na to z właściwej perspektywy. Suma jest to Bogu, ale dzięki tej ogromnej łasce, którą święty otrzymał przy ołtarzu i tamtemu mistycznemu wydarzeniu, on bezpośrednio doświadczył Boga. My, prawosławni, wierzymy, że w chrześcijańskim życiu chodzi o to, co nazywamy teozą. Mówiąc inaczej, jeśli żyjesz świętym życiem, jeśli się modlisz, żałujesz za grzechy, chodzisz do spowiedzi, robisz to wszystko, co powinni robić chrześcijanie, to stopniowo zachodzi w tobie zmiana, której dokonuje wzrastający w tobie Duch Święty. Mnie to bardzo pomogło. Niektórzy święci, najwięksi święci Kościoła prawosławnego, którzy osiągnęli bardzo wysoki poziom teozy, przez cały czas widzieli, jak pośród nich przebywają i poruszają się aniołowie i święci, a nawet Panna Święta. I to wszystko dzieje się z łaski Pana. A nie możesz sprawić, aby to się wydarzyło, ale jest to łaska, którą Bóg daje, kiedy już oczyścimy swój rozum poprzez modlitwę i skruchę. Opisałeś tu kilka takich rzeczy bardzo intymnych, bardzo osobistych. Być może o jedną cię jeszcze poproszę, żebyś przywołał. Jeszcze raz powtarzam, nie chcemy opowiedzieć całej książki. Książka ma niemal 400 stron i zachęcam was, żebyście ją przeczytali, bo jest naprawdę fenomenalna. Ale kiedy przywołałeś tutaj tego Marshalla McLuhana i tą różnicę, percepcja, czyli ten odbiór jakby organiczny, tak? Wobec tej koncepcji, tej uporządkowanej, trochę takiej racjonalnej, to wytłumaczyłeś to tym, co jest w Piśmie Świętym, w Ewangelii, że ta prawda objawiona ma być dostępna również, a może przede wszystkim staje się dostępna dla prostaczków. Tak jest w polskim tłumaczeniu Ewangelii. Yeah.
No tak. Wiesz, pamiętam, że kiedy pracowałem nad moją książką na temat komunizmu i chrześcijańskiego oporu wobec komunizmu, przeczytałem, że kardynał Wyszyński uznał, że jeśli Kościół katolicki ma przetrwać prześladowania ze strony komunistów, to stanie się to wśród ludu, wśród prostego ludu, a nie intelektualistów. Nie chodziło o to, że on nie cenił intelektualistów, ale wiedział, że wiara będzie żyć i przetrwa w sercach ludzi prostych. I myślę, że ta obserwacja jest prawdziwa nie tylko z socjologicznego punktu widzenia, ale zgadza się także z Ewangelią. W Kościele prawosławnym czcimy jednego z największych świętych XX wieku, świętego Sylwana. Był mnichem żyjącym na górze Athos, rosyjskim chłopem. Ledwo umiał czytać, ale był uważany za jednego z największych świętych, ponieważ jego skrucha była tak głęboka. Jego życie modlitewne było tak głębokie, że ludzie przychodzili do niego po mądrość. Jest nazywany teologiem. Nie dlatego, że studiował. Przecież ledwo potrafił czytać, ale dlatego, że znał Boga. Teologos. Poznał Boga swoim sercem, będąc prostym człowiekiem. Prosty, rosyjski chłop został jednym z największych świętych XX wieku, podczas gdy profesorowie w moskiewskich seminariach wiedzą wszystko o Bogu, ale nie znają Boga. No to teraz dokończę. Otóż ta historia, o której tu piszesz, o tej percepcji, koncepcji, o tym dostępności dla prostaczków, czytałem ją dzisiaj rano, a potem poszedłem do kościoła na mszę świętą i dzisiaj była ta Ewangelia świętego Łukasza. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. To było dziś, na dzisiejszy dzień. Idealnie. Wiesz, ja pochodzę z obszarów bagiennych w południowej Luizjanie, ze wsi. Prości ludzie nie mają problemu z tym, żeby otwarcie mówić o swojej wierze. Kochają Maryję Pannę, kochają swoją wiarę i nie wstydzą się jej. Bardzo dużo się od nich nauczyłem, wiesz? Bo w moim życiu był taki okres, w którym wstydziłbym się napisać tę książkę o aniołach i demonach, świętych i cudach, ponieważ pragnąłem zrobić wrażenie na wpływowych ludziach w Waszyngtonie, na intelektualistach. Ale po doświadczeniach, przez które przeszedłem, cudach, których byłem świadkiem, przerażających sytuacjach, jak ta z moją przyjaciółką opętaną przez demona, który zamanifestował przez nią swoją obecność, wiem, że to wszystko istnieje naprawdę. I już się tego nie wstydzę. Chcę dać świadectwo, że to jest realne, że to, czego naucza Kościół, jest prawdą, że to, co Biblia mówi nam o duchowej walce, jest rzeczywiste. Mąż mojej przyjaciółki z Nowego Jorku, która była opętana, to nowojorski makler giełdowy, człowiek o wielkim wyrafinowaniu. Po naszym spotkaniu, podczas którego demon zamanifestował się poprzez jego żonę, odprowadzał mnie do hotelu. W drodze powiedziałem mu: jak to cię zmieniło? To doświadczenie 2 lat zmagań z żoną i demonem. A on odpowiedział: Rod, teraz, kiedy chodzę ulicami Manhattanu, mam świadomość, że wszędzie wokół mnie toczy się walka. Wielka duchowa walka. Jest ukryta przed naszymi oczami, ale ona się toczy. Ta walka duchowa, o której piszesz, ona się rozgrywa, no więc właśnie, to uświadomienie, że to się dzieje. Wiesz, niedawno tu przy tym stole siedziała kobieta, która opisywała o swoim 6-letnim procesie uwalniania od demona. Egzorcyzmy, które również były prowadzone przez ojca Cipriano z Włoch. Czyli jakby ten temat u nas w podcaście pojawia się nieraz i mówimy o tym otwarcie. Natomiast obok tego dzieją się też cuda, bo być może o takich sensacjach, manifestacja demony, egzorcyzmy, ten element sensacji jest taki bardziej spektakularny, ale dzieją się nieraz rzeczy ciche. Mnie bardzo poruszyła ta scena, którą opisałeś w hotelu w Palestynie, w Ziemi Świętej. Kiedy byłeś w jakimś takim strasznym dołku, doświadczasz potwornego bólu, przeżycia takiego, coś dzieje się w twojej rodzinie nie tak
wychodzisz na korytarz i spotykasz kobietę, która tam na korytarzu sprząta hotel. Opowiedz tą scenę, co między wami się zdało. Cieszę się, że pytasz mnie o tę historię. W 2020 roku przebywałem w Budapeszcie w ramach krótkiego programu stypendialnego dla dziennikarzy. Pewnego dnia otrzymałem e-mail od mojej żony, która została w Ameryce. Napisała mi, że poprzedniego dnia złożyła wniosek o rozwód. Nigdy nie rozmawialiśmy o rozwodzie. Wiedziałem, że nasze małżeństwo od 10 lat jest w kryzysie, ale nigdy nie rozważaliśmy rozwodu i nagle dostaję maila. Rozwodzę się z tobą. Powiedziałam już dzieciom. Na następny dzień miałem zaplanowany lot do Jerozolimy, żeby spędzić tam Wielki Tydzień, prawosławny Wielki Tydzień. Wysiadłem z samolotu w Tel Awiwie, pojechałem do Jerozolimy, zostawiłem bagaże w hotelu i poszedłem prosto do Bazyliki Grobu Pańskiego, do kaplicy Golgoty, wybudowanej nad miejscem, w którym Jezus został ukrzyżowany. Padłem na twarz i powiedziałem: Panie, zlituj się. To był straszny tydzień, ale Bóg okazał mi podczas niego tak wiele łaski i to, o czym wspomniałeś, wydarzyło się w Wielki Piątek. Wyszedłem z pokoju hotelowego i w holu zobaczyłem sprzątaczkę, Palestynkę. Powiedziałem jej dzień dobry, a ona odpowiedziała mi tym samym pozdrowieniem. Nosiła prosty krzyż wykonany z tkaniny. Powiedziałem jej: bardzo podoba mi się twój krzyż. Wtedy podeszła do mnie i powiedziała: jest twój. Założyła mi go. Nadal go noszę. Zobacz, to ten. Widzisz go? Zacząłem płakać. Wyglądała na odrobinę przestraszoną, a ja powiedziałem: nie bój się. Ja po prostu przeżyłem właśnie najgorszy tydzień w życiu. A ty w Wielki Piątek okazałaś mi miłosierdzie. Bardzo ci za to dziękuję. I opowiedziałem jej o rozwodzie i o tym, jak byłem zrozpaczony. Kobieta odpowiedziała: wiesz, mam na imię Angela, Aniela. Ludzie nazywają mnie swoim aniołem. Opowiadają mi swoje historie, a ja zachowuję je w moim sercu. Odpowiedziałem jej: cóż, byłaś dziś dla mnie aniołem Bożego Miłosierdzia. Dziękuję ci. Wyszedłem z hotelu. Następnego dnia przygotowałem się do wyjścia do kościoła na Paschę, mszę wielkanocną. Jeśli kiedykolwiek byłeś w Jerozolimie, to wiesz, jak łatwo jest tam zabłądzić. Myślałem, że znam drogę, ale tak nie było. Zgubiłem się. Wszedłem w jakąś ciemną ulicę i w końcu zaśmiałem się: Panie, ześlij mi anioła, żeby pomógł mi znaleźć drogę. Odwróciłem się i poszedłem z powrotem w stronę światła. Zza rogu wyszła Angela. Ta sprzątaczka w towarzystwie jakiegoś mężczyzny. Zawołałem: Angela, a ona: Rod. Zapytała mnie, jak się mam, a ja odpowiedziałem: świetnie, dzięki Bogu i dzięki tobie. Angela pokazała mi drogę do kościoła. Powiedziała: skręć w prawo, potem znów w prawo i będziesz na miejscu. Wiesz, ona była zwyczajnym człowiekiem, nie była prawdziwym aniołem. Ale Bóg posłużył się nią w potężny sposób. 2 razy. Aby pokazać mi drogę, zatrzymać na ścieżce prowadzącej do Niego. Ta podarowana mi ścieżka, prowadząca przez rozwód, była trudna. I nie mogę mieć żalu do mojej żony. To, co ją spotkało, nie doszło do żadnej zdrady czy czegoś podobnego, miało związek z ogromną traumą rodzinną, jaką przeżyła. Wiem, że Bóg zsyła na nas te próby w jakimś celu. I to, czego nauczyłem się w Jerozolimie w tamtym tygodniu, nawet od Angeli, tej prostej palestyńskiej sprzątaczki, to aby zawsze ufać Panu i wiedzieć, że czasem musimy przejść przez ciemny las. Ale jeśli będziemy trzymać się prostej ścieżki i iść za drogą krzyża, wszystko będzie dobrze. Opisujesz w książce również tą utratę sensu świata zachodu, który niby ma wszystko, jest bogaty, syty, ma narzędzia poznania nieznane nigdy wcześniej i ma przeładowane szpitale psychiatryczne, ma rosnące statystyki samobójstw, ma ogromną masę ludzi samotnych. Próbujesz to tłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Zapytam cię, dlaczego tak się dzieje? Tak. Myślę, że zapomnieliśmy o Bogu. Aleksander Sołżenicyn powiedział, że kiedy po raz pierwszy był w Gułagu,
Jego współwięźniowie kłócili się na temat tego, dlaczego w Związku Sowieckim pojawił się dramat komunizmu. A pewien stary ksiądz, także więzień, powiedział: to dlatego, że zapomnieliśmy o Bogu. Cóż, Sołżenicyn był wtedy niewierzący i pomyślał sobie: ależ prosta, nabożna odpowiedź. To nie może być prawda. Odpowiedź musi być bardziej złożona. Ale po latach spędzonych w gułagu Sołżenicyn uświadomił sobie, że to prawda. Zapomnieliśmy o Bogu. To właśnie dlatego Rosji przytrafiło się to, co się przytrafiło. I uważam, że to, co przytrafia się nam w Ameryce i ogólnie na Zachodzie, dzieje się z tej samej przyczyny. Dziurę w kształcie Boga, jaką mamy w naszych sercach, próbujemy zapełnić seksem, internetem, narkotykami, doświadczeniami, pieniędzmi, ubraniami, sławą, nawet tą internetową. Nic nie może w naszych sercach zastąpić Boga. Wiesz, tego lata byłem w Chicago, na konferencji. Uczestniczyło w niej mnóstwo różnych ludzi, głównie chrześcijan, ale nie tylko. Po pierwszym dniu rozmawialiśmy z kilkoma starszymi osobami, które przewodniczyły grupom, w jakich prowadziliśmy dyskusję. Pewien starszy, 70-paroletni mężczyzna powiedział: nie uwierzycie. W mojej grupie są młodzi ludzie, którzy mówią, że myślą o samobójstwie, że życie nie ma dla nich żadnego sensu, że rezygnują z życia. Tamten starszy mężczyzna nie mógł tego zrozumieć. Porozmawialiśmy o tym, jak nasze pokolenia są oderwane od młodych ludzi. Jest tak, ponieważ we wszystkim dajemy im wolność wyboru. Mogą wybrać, czego chcą w swoim życiu, nawet jeśli chodzi o mój kraj, swoją płeć, ale nie mówimy im, co powinni wybrać. Nie mówimy im, do czego służy ich wolność. I naprawdę uważam, że nie ocalimy tej cywilizacji, którą dał nam Pan Bóg w Europie i Ameryce, jeśli nie wrócimy w sposób gruntowny i głęboki do naszej wiary. W zeszłym tygodniu byłem w Wielkiej Brytanii, w kraju, który jest o krok od rozpadu. Brytyjczycy całkowicie odwrócili się od Boga, a teraz są zdominowani przez muzułmanów. Nie mają niczego, czym mogliby się bronić. Francja jest w takim samym stanie. Ale Francuzi zaczynają wracać do wiary. Tej wiosny po raz pierwszy od dziesięcioleci w Środę Popielcową kościoły katolickie były pełne modlących się ludzi. Coraz więcej ludzi przychodzi do kościoła katolickiego. Rozmawiałem z kilkoma tamtejszymi katolikami i pytałem ich, dlaczego tak się dzieje. Niektórzy tłumaczyli to strachem przed islamem. Uświadamiają sobie, nie możemy walczyć z czymś, sami nie mając niczego, a sekularyzm niczego nie oferuje. Jeśli wróciłeś do wiary tylko dlatego, że chcesz sprzeciwić się jakimś muzułmanom, to jest to zły powód. Ale jeśli jest to początkowy powód, jeśli uświadomisz sobie, że ci ludzie, ci odwieczni wrogowie chrześcijaństwa wierzą w koncepcję Boga, który mówi im, że są częścią pewnej historii i co powinni robić ze swoim życiem, to my, ludzie Zachodu, tego nie mamy. Mieliśmy to. Dał nam to Chrystus, dał nam to Kościół, dali nam to nasi przodkowie. I jeśli odrzuciliśmy to wszystko dla taniej przyjemności, jaką daje internet, konsumpcjonizm, hedonistyczny sposób życia, to zostaniemy pokonani przez silniejszą duchowo cywilizację. I jeszcze na koniec, Rod, dzięki Ci również za to, co piszesz o tym znajdowaniu, czyli umiejętności albo ćwiczeniu, jakie my musimy wykonać, żeby na nowo odkryć sakrum w tym, co mamy pod ręką. Mamy świat, mamy przyrodę, mamy las, głębie lasu, mamy rozgwieżdżone niebo, mamy naszą kondycję fizyczną, tak? Żeby zobaczyć, że w tym wszystkim gdzieś jest ślad Bożej obecności. Absolutnie. Bóg jest obecny wszędzie i wypełnia wszystkie rzeczy. I powiem Ci, jako mieszkający w Europie i kochający Europę Amerykanin, że cieszycie się tutaj bardzo wieloma błogosławieństwami, jakich brakuje nam w Ameryce Północnej.
Byłem w tym roku w Chartres i rozmawiałem tam z pielgrzymami, młodymi pielgrzymami. Porozmawiałem też z katolickim księdzem z Ameryki, który przyjechał tam z chłopcami z amerykańskiego liceum. Na tydzień przed przyjazdem do Chartres byli w Fongombo, tradycjonalistycznym klasztorze na południu Francji. I ten ksiądz powiedział mi, że tamci amerykańscy chłopcy nie mogli uwierzyć w piękno klasztoru, piękno benedyktyńskiego śpiewu, piękno benedyktyńskiego życia modlitewnego. W Ameryce nie mamy zbyt wielu takich rzeczy, ale one są we Francji i w Europie. I tamten ksiądz powiedział: myślę, że kiedy wrócimy do Ameryki, będziemy musieli pokazać tym chłopcom więcej piękna, które wypływa z Kościoła, aby pogłębić ich wiarę, ponieważ te dzieciaki nawet sobie nie wyobrażają, jakie skarby wiary znajdują się w Europie. Kiedy podróżowałem po Europie i widziałem te piękne kościoły, katedry, klasztory, a nawet świeckie budowle, takie jak zamki, które macie u siebie, myślałem sobie, jakże szczęśliwa jest ta cywilizacja, ale dla jak wielu Europejczyków nie ma to żadnego znaczenia. Są na to ślepi. Jeśli jesteś na coś ślepy, nie będziesz tego bronił, nie będziesz tego kochał i nie będziesz bronił i to stracisz. Nie możemy stracić Europy. Europa to miejsce, gdzie narodził się Zachód. Europa to ojciec i matka Ameryki, Kanady i wszystkich pozostałych krajów, ale Europa będzie stracona, jeśli nie powróci do swojej wiary w poważny sposób. Wierzę, że to możliwe. Cuda są możliwe, ale nie możemy siedzieć i czekać, aż ktoś to za nas zrobi. Sami musimy podjąć działanie. Jako świeccy chrześcijanie nie możemy po prostu zachowywać się biernie i czekać, aż księża powiedzą nam, co mamy robić. Wiemy, co mamy robić. W opcji Benedykta mówię o tym, jak sami musimy podjąć inicjatywę. Zawsze w zgodzie z tym, czego naucza Kościół. Ale bądźmy, jak to powiedział papież Benedykt, kreatywną mniejszością. A mamy tak wiele okazji, aby dziękować Bogu za to, co nam dał. I pracować nad tym, by dostrzegać cuda, które zdarzają się w codziennym życiu. I dziękować za nie Bogu. Jeszcze jedno, to co dobrze, że poruszyłeś tutaj piękno architektury, piękno muzyki, bo w tym też jest zdolność odszukiwania takiego boskiego porządku. Ten logos jest w dobrej muzyce, w dobrych proporcjach architektonicznych. Uczysz nas, żebyśmy jakby na nowo odkrywali w sobie tą zdolność postrzegania, zdolność widzenia w tym, że skoro jest piękno, to jest ten, który to piękno stworzył, albo to, który piękno uruchamia. Tak? Exactly. Dokładnie. Masz absolutną rację. Pamiętam moją wizytę w klasztorze znajdującym się w północnej Rumunii. Pełen malowideł, średniowieczny, prawosławny klasztor. I można podziwiać tam biblijny katechizm przedstawiony na ściennych malowidłach. Miały one służyć niepiśmiennym chłopom. Można było dostrzec logos, ukazywany poprzez te obrazy. Wielu współczesnych Amerykanów pojechałoby tam i nie byłoby w stanie odczytać tego kodu, jeśli można tak to określić, który potrafili odczytać średniowieczni chłopi. To nie zajmuje dużo czasu, aby ksiądz objaśnił ci, co oglądasz. Ale zaczynasz sobie uświadamiać, że logos jest wszędzie, we wszystkich rzeczach. To zasada rozumu. To Jezus Chrystus. A jeśli Jezus Chrystus, logos, jest we wszystkich rzeczach, to w jakimś sensie są one święte. Ten stół nie jest święty w taki sam sposób, jak święte są sakramenty, ale jest to coś, co musimy traktować jako dar od Boga, od stworzenia, jako część stworzenia. To jest w pełni zgodne z nauczaniem Kościoła. My po prostu musimy uwolnić się od naszych schematów myślowych, że to nie jest nic innego jak tylko sprzęt. To jest dar, który otrzymaliśmy od Boga i Bóg oczekuje, że go ukształtujemy, by w ten sposób powrócił do Niego jako dar. To wspaniały sposób na życie, wiesz? I nie rozumiem, dlaczego tak wielu księży, kiedy głosi kazania, jest tak bardzo nudnych. Podają tylko naukę moralną, a nie pozwalają młodym, a nawet starszym połączyć się z wielką, romantyczną przygodą chrześcijańskiego życia. To wspaniała rzecz.
To rzecz o walce, rzecz o miłości, rzecz o pięknie i o ofierze. To moje życie, to Twoje życie, to życie każdego człowieka. Ale musimy mieć odwagę, aby powiedzieć Bogu tak. I właściwie na tym moglibyśmy zakończyć, ale byłbym nieuczciwy, ponieważ książka nie jest naiwnie optymistyczna. Książka jest rozpięta pomiędzy... Ja czuję tu potężne napięcie, ponieważ właściwie wiele kartek z tych książki, jakby je tak próbować skondensować, wycisnąć, to tam jest zapowiedź Antychrysta. W rzeczy samej. Mój przyjaciel ze Słowacji, katolicki matematyk, pokazał mi list, który otrzymał od papieża Benedykta w 2015 roku, kiedy był on papieżem emerytem i papież napisał do niego: moc Antychrysta rośnie. Musimy modlić się o silnych przywódców w Kościele. Czy Antychryst przyjdzie za mojego czy Twojego życia? Nie wiem. Ale wiemy, że przyjdzie któregoś dnia i że Kościół, katolicki katechizm mówi, że Kościół zostanie poddany straszliwej próbie, więc musimy się na to przygotować. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy za mojego życia, ani za życia moich dzieci, ale jest to możliwe. Widzimy rzeczy, jakie dzieją się teraz na naszym świecie wraz z AI, transpłciowością, ideologią gender. Rzeczy, które zszokowałyby starożytnych Babilończyków, prawda? Więc musimy być gotowi. Nie mam optymistycznego podejścia do przyszłości. Ale mam nadzieję. Jest różnica pomiędzy optymizmem a chrześcijańską nadzieją. Optymista myśli, że wszystko zawsze będzie lepiej. Cóż, może tak będzie, może tak nie będzie. Gdybyś żył w Polsce w 1938 roku i był optymistą, to byłoby wariactwo. Ale chrześcijańska nadzieja to nie to samo, co optymizm. Chrześcijańska nadzieja mówi, że nawet jeśli rzeczy pójdą źle, to o ile dzielimy nasze cierpienie z Chrystusem, jednoczymy się z Chrystusem, to Pan je odkupi. Wyjdzie z nich dobro. Wierzę, że to prawda. Wierzę w to z całego serca, wiesz? Męczennicy, czy oni byli optymistyczni? Nie wydaje mi się. Czy mieli w sobie nadzieję? O tak, myślę zatem, że my, chrześcijanie, musimy być zdolni pokazać światu tę nadzieję, którą mamy w naszych sercach dzięki Chrystusowi. Ponieważ świat może popaść w coraz większy kryzys ekonomiczny, możemy zobaczyć wojnę, coraz większy rozpad rodzin, małżeństw i tak dalej. Ale to nie jest kres rzeczy. Bóg ma ostatnie słowo, a wszystko, co możemy zrobić, to stać pod krzyżem z Matką Bożą, czcząc Pana, uczestnicząc na nowo w Jego męce, a jeśli to zrobimy, w ostatecznym rozrachunku wszystko będzie dobrze. Ta historia, którą opowiadam w książce Życie bez kłamstwa, o chrześcijańskim oporze wobec komunizmu, otóż nie spotkałem żadnego dzielnego chrześcijanina, żadnego Polaka, żadnego Węgra, żadnego Czecha, Słowaka, Rosjanina, Rumuna, który wierzył, że doczeka końca komunizmu. Stawiali opór, ponieważ wiedzieli, że staną przed Bogiem i że mają odpowiedzialność przed Bogiem, aby żyć w prawdzie. A jednak komunizm się skończył. Bogu niech będą dzięki. I dzięki za ten cud polskiego papieża i świętego. Popatrz, to jest kraj cudów. Ludzie muszą być tego świadomi i być za to wdzięczni. Tak wielu z nas, poza Polską, spogląda na Polskę. Ci z nas, którzy pamiętają zimną wojnę, pamiętają świadectwo Jana Pawła II. Ja jestem w takim wieku, że to pamiętam. To było coś prawdziwego. I widziałem tego człowieka, Jana Pawła II, gdy przybył do Ameryki. Byłem wtedy na uniwersytecie i walcząc z myślami, czy jestem wierzący, czy też nie, poszedłem go zobaczyć. W Nowym Orleanie, w Luizjanie. Nie byłem katolikiem, ale coś we mnie powiedziało: idź zobaczyć. Pamiętam, że widziałem, jak jedzie w papamobile i chciałem tego, co on miał. Chociaż był daleko, płynęło od niego światło. I chciałem tego, co miał ten człowiek, i chociaż nie jestem już katolikiem, wierzę, że Pan dał mi to, co miał mój brat w Chrystusie.
Mój ojciec w Chrystusie, Karol Wojtyła, i wysławiam za to Boga. Dziękuję Ci, Boże, i dziękuję, że prowadziłeś mnie do Polski, Jego domu. To była przyjemność. Dziękuję, Rod. Dziękuję za to spotkanie, dziękuję za książkę. No, poruszyłeś mnie bardzo. Dzięki. Niech Bóg Cię błogosławi.